Ostrość noża jest bardzo ważna, zarówno w życiu codziennym, w kuchni, czy podczas wyprawy w teren. Dlatego w tym wideo pokażemy Wam, czym naostrzyć Wasze noże. Pokażę Wam kilka rodzajów ostrzałek i systemów ostrzących. Będziemy ostrzyć noże za pomocą prostych narzędzi, ale również tych bardziej skomplikowanych. Ale jeżeli coś jest bardziej skomplikowane, wydaje się, że jest trudne do użytku, to wcale tak nie musi być. Dlatego oglądacie ten film, ponieważ zobaczycie, że ostrzenie noży wcale nie musi być trudne. Pokażemy Wam dzisiaj przede wszystkim ostrzałki diamentowe, ponieważ są one najbardziej uniwersalne. Ważne jest również, pod jakim kątem będziecie ostrzyć Wasze noże, a wynika to z tego, jak będziecie tych noży i do czego będziecie tych noży używać. Najbardziej popularne, czyli noże kuchenne, ostrzy się pod kątem między 15 a 20 stopni, ale na przykład te, które mnie najbardziej interesują, czyli noże outdoorowe, takie, które zabieram ze sobą w teren, są noże, które najczęściej ostrzy się pod kątem między 20 a 30 stopni. A wynika to z tego, że większy kąt ma wpływ na wytrzymałość krawędzi tnącej, natomiast mniejszy zwiększa agresywność cięcia noża. Będziemy również używać pojęcia gradacja powierzchni ostrzącej. I żeby tak w prostych słowach Wam wytłumaczyć, na czym to polega, no to może powiem tak. Powierzchnia o niższej gradacji służy do wstępnego naostrzenia stąpionego mocno noża. Natomiast powierzchnie o wyższej gradacji służą do wykończenia powierzchni tnącej. Na początek pokażę Wam taką bardzo prostą ostrzałkę, a nazywa się ona Musak i jest z firmy Sharpie, ma gradację 600. Ta ostrzałka służy do przywrócenia ostrości roboczej Waszego ostrza. Ostrzenie na tej ostrzałce jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy pod odpowiednim kątem nóż przyłożyć do ostrzałki i wykonywać proste ruchy. Pamiętajcie o jednym, co będę Wam zresztą dzisiaj często powtarzał, ponieważ ostrzymy na ostrzałkach diamentowych, że w przypadku ostrzałek diamentowych wcale nie musicie wkładać w to bardzo dużo siły. Wystarczy przyłożyć pod odpowiednim kątem i wykonywać powtarzalne ruchy pod ciężarem noża. Pamiętajcie również o tym, żeby ostrzyć całą krawędź tnącą. Tak więc te ruchy muszą być tak wykonane, abyście przejeżdżali po całym ostrzu. Jednym z najprostszych rozwiązań jest taka ostrzałka jak ta nazywa się Two Stages i jest również z firmy Sharpie. Jest to ostrzałka, która ostrzy Wasz nóż pod stałym kątem. Mamy tutaj dwie szczeliny, jedną do wstępnego naostrzenia i mamy tutaj powierzchnie diamentowe, druga szczelina jest do wykończenia noża. Gradacje tych szczelin to 360 i 1200. Samo posługiwanie się tą ostrzałką jest naprawdę bardzo proste i jak to zrobić, już Wam pokazuję. Wystarczy, że nóż, który chcecie naostrzyć, ten jest rzeczywiście dość tępy, włożycie do odpowiedniej szczeliny. Zaczynamy od szczeliny do naostrzenia wstępnego, czyli tej o gradacji 360 i tutaj po prostu wykonujemy ruchy, dzięki którym będziemy ostrzyć krawędź tnącą noża. Pamiętajcie również o tym, żeby te ruchy były płynne i wykonywane do końca głowni. Po zakończeniu wstępnego ostrzenia wkładamy nóż do drugiej szczeliny i tutaj dokonujemy wykończenia krawędzi tnącej. W przypadku drugiej szczeliny, w której wykańczamy, możemy wykonywać ruchy w obie strony. Zresztą wszystko to macie zaznaczone na samej ostrzałce. A teraz pokażę Wam kolejny rodzaj ostrzałki. Będzie to ostrzałka Sharpie S, a właściwie to są płytki ostrzące. Mamy tutaj dwie gradacje, czyli gradację 360 i 600, a więc można dokonać zarówno wstępnego naostrzenia noża, jak i jego wykończenia. Tutaj będziemy musieli zwrócić uwagę również na wyprowadzeniu odpowiedniego kąta ostrzenia noża, ale mam dla Was pewne urządzenie, które Wam to ułatwi. To jest bardzo proste urządzenie. Taka nakładka, którą sobie możecie położyć na Waszą ostrzałkę. Tu są zaznaczone odpowiednie kąty i to naprawdę bardzo ułatwia ostrzenie noża pod odpowiednim kątem.
Ja moją prowadnicę kątową położę na ostrzałce i pokażę Wam zaraz, jak z tego korzystać. A jest to bardzo proste. Wystarczy, że przyłożycie nóż do prowadnicy pod odpowiednim kątem, a następnie przeciągamy głownię po płytce ostrzącej do samego końca. Pamiętajcie, żeby ruch był płynny. No i tak jak powiedziałem Wam na początku, używamy ostrzałek diamentowych, a więc wcale nie musicie dociskać głowni do płytki ostrzącej. A teraz wystarczy, że płytkę obrócimy z gradacji 360 na gradację 600 i możemy dokonać wykończenia krawędzi tnącej naszego noża. To był tak naprawdę początek. Pokazałem Wam proste ostrzałki, które też wymagają pewnej wprawy. A teraz przejdziemy do tych skomplikowanych, wydawałoby się, urządzeń, czyli do systemów ostrzących. Ale paradoksalnie te systemy ostrzące są przeznaczone również dla ludzi, którzy mają niewielkie doświadczenie w ostrzeniu noża. Ja mam tutaj dwa systemy ostrzące. System Ruxin, czy Ruixin, wybierzcie sobie, jak czytać nazwę tego systemu, oraz system firmy Kazak. Zasada działania jest tak naprawdę bardzo zbliżona, bądź można powiedzieć taka sama, ale kilka słów o samej budowie tych systemów. Cały system składa się z kilku elementów. Mamy tutaj korpus, w przypadku systemu Kazak mamy również stabilną podstawę, którą możecie postawić na przykład na stole. W przypadku systemu od firmy Ruxin jest to system, który trzeba przykręcić do stołu za pomocą śruby. Na korpusie mamy uchwyt na nóż, regulowany uchwyt na nóż, dlatego że możemy tutaj stosować ten system do ostrzenia noży o różnej długości głowni. Ramię, dzięki któremu będziemy ostrzyć nóż, i na ramieniu znajduje się również system montażu płytek ostrzących. Płytki możecie w bardzo prosty sposób, jak widzicie, wymienić. Jest tutaj zastosowana sprężyna, zakładamy po prostu płytkę i płytka jest zamocowana. Można tutaj stosować różnego rodzaju płytki, możecie stosować płytki zarówno diamentowe, jak my dzisiaj, płytki kamienne, płytki ceramiczne. Możecie również stosować płytki ze skórą. A dlaczego skóra? Jeżeli ktoś z Was pamięta, że Wasz dziadek ostrzył brzytwę na pasie, to skóra dokonuje już takiego całkowitego wykończenia ostrza. Ramię zamocowane jest na systemie prowadnic i te prowadnice odpowiadają za utrzymanie kąta podczas ostrzenia noża. I to jest właśnie zaleta tych systemów i to jest główny powód, dlaczego dzięki tym systemom osoby, które nie mają dużego doświadczenia w ostrzeniu noży, mogą swoje noże naprawdę w bardzo prosty sposób, ale też bardzo dokładnie naostrzyć. Dlatego, że taki system gwarantuje nam stałe utrzymanie kąta, pod którym będziemy ostrzyć nasz nóż. No i teraz pojawi się bardzo rozsądne pytanie, jak ten kąt ustawić? W systemie Kazaka mamy w komplecie taki oto elektroniczny kątomierz. Wystarczy, że go przyłożycie i on dokładnie wskaże kąt, pod którym będziemy ostrzyć noża, i można wtedy na prowadnicy odpowiednio ustawić wysokość ramienia i wtedy ten kąt będzie przez cały czas zachowany. W przypadku systemu Ruxin takiego kątomierza elektronicznego nie ma w komplecie, ale możecie go kupić na przykład w markecie budowlanym. A samo ostrzenie za pomocą takiego systemu jest naprawdę bardzo proste, bo kiedy mamy ustawiony już ten kąt, wystarczy, że przyłożymy ramię z płytką ostrzącą do krawędzi naszego noża i płynnymi ruchami po całej długości głowni możemy naostrzyć nasz nóż. Jeżeli będziemy tego wymagać ostrzenie, będziemy chcieli skorzystać z innego rodzaju płytki, wystarczy ją po prostu wypiąć, założyć płytkę o innej gradacji
i kontynuować ostrzenie. Pamiętajcie też, że jedną gradacją ostrzymy z obu stron, ale nie musicie teraz wykręcać noża, żeby go przełożyć na drugą stronę. Na korpusie uchwyt jest obrotowy i już możemy ostrzyć drugą stronę noża. System Ruxin to taki system, który świetnie sprawdza się dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z ostrzeniem noża za pomocą właśnie systemów ostrzących. Powiem Wam, że ja od pewnego czasu używam tego systemu zarówno do ostrzenia moich noży, które zabieram ze sobą na wyjazdy, ale również do ostrzenia noży kuchennych, bo jak wiadomo najłatwiej skaleczyć się tępym nożem chociażby w kuchni. Ale system Kazak to jest taki Rolls-Royce wśród systemów ostrzących. Ten system jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą uzyskać naprawdę wysoką precyzję podczas ostrzenia noża. Świadczy o tym chociażby precyzja wykonania prowadnicy, ale też takie niuanse jak sposób obracania uchwytu na noże i jego magnetyczne zaklikiwanie się. No to już wiecie, w jaki sposób naostrzyć Wasz nóż, a jak już to będziecie wykonywać, to przerwijcie na chwilę i zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube.